Zatrzymaj się na chwilę. Spróbuj zatrzymać ten wewnętrzny pośpiech, który ciągnie cię od rana. Ten pośpiech, który próbuje wmówić ci, że cały świat naprawdę zależy od tego, co zrobisz w następnych 5 minutach. A przecież wiesz, dobrze wiesz, że nie zależy. Są takie momenty, w których człowiek słyszy własną przestrzeń. Tak jakby coś w nim zaczynało mówić cichym, o wiele starszym głosem. Głosem, którego nie da się usłyszeć w hałasie dnia. Głosem, który uczy cię więcej w 3 sekundy niż niejedna książka w 3 miesiące. I właśnie w taki moment teraz wchodzimy. Wiesz, to zabawne. Ludzie często mówią, że chcą głębszej świadomości. A gdy przychodzi ta prawdziwa głębia, nie ta z memów, nie ta z motywacyjnych grafik, tylko ta niepokojąco prawdziwa, czysta, pozbawiona ozdób, wtedy robi się bardzo cicho. A cisza potrafi przestraszyć, bo w ciszy nie ma się za czym schować. Dlaczego mówię o tym na samym początku? Bo dziś w tym odcinku dotkniemy pierwszej zasłony percepcji. Nie będziemy taplać się w ezoterycznych wodach, w których wszystko niby coś znaczy, ale nic nie zmienia człowieka naprawdę. Nie. Dzisiaj wejdziemy w przedsionek, w miejsce, o którym mówili Castaneda, Gurdjieff, Peirce, a nawet pewien współczesny naukowiec z 2009 roku, który zauważył, że ludzkie ciało reaguje na bodziec, zanim bodziec nastąpi. To nie jest magia, to nie jest fantazja, to jest percepcja pola. I zanim zaczniemy, zapytam cię o jedną rzecz. Czy jesteś gotów na to, że po dzisiejszym odcinku być może już nigdy nie spojrzysz na swoją percepcję tak jak wcześniej? Jeśli tak, to zostań. Jeśli nie, też zostań, bo najciekawsze lekcje przychodzą wtedy, gdy jeszcze nie czujemy się gotowi. Witaj na kanale Innowidzący. Jestem Dariusz i dziś wchodzimy w tajemnicę świadomości, epizod 6. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, przygotuj się na podróż nieco inną niż standardowe rozmowy o rozwoju. Jeśli jesteś tu kolejny raz, wiesz, że każdy odcinek to krok głębiej. A dziś będzie naprawdę głęboko. Zacznijmy od tego, że percepcja, ta zwykła, codzienna, ludzka percepcja jest obcięta, przycięta, spłaszczona. Przycięta przez kulturę, przycięta przez rodzinę, przycięta przez to, w co wierzymy i czego się boimy. Joseph Chilton Peirce mówił o tym bardzo wyraźnie. Świat, który widzimy, to tylko cienki wycinek pełnego spektrum. Reszty nawet nie kwalifikujemy jako informacji. Dla większości ludzi to, czego nie znają, nie istnieje. Nie dlatego, że świat jest pusty, ale dlatego, że ich percepcja została nauczona ignorować wszystko, co nie mieści się w znanych kategoriach. To właśnie jest pierwsza zasłona percepcji. To, czego nie znamy, nie wyróżniamy z tła. Mijamy to codziennie, patrząc prosto na to, a jednocześnie tego nie widząc. Jak znak drogowy, który stoi przy ulicy rodzinnego miasta od 20 lat, a którego napisu nigdy naprawdę nie przeczytałeś. Castaneda pisał o tym inaczej. Mówił o przesunięciu punktu skupienia świadomości, o tym, że nasz punkt odniesienia przyklejony jest do jednej, jedynej interpretacji świata. Gdy ten punkt przesuwa się, nagle zaczynamy widzieć coś, co zawsze było obok nas, ale jakby poza zasięgiem. Gurdjieff dodawał do tego jeszcze inną warstwę. Według niego człowiek śpi, a to, co nazywamy świadomością,
jest tylko snem o sobie samym. Pierwsza zasłona to właśnie granica między snem a chwilowym przebłyskiem obudzenia. Nie wielkie oświecenie, nie mistyczna eksplozja, zwykły, prosty moment. Czekaj, coś tu jest inaczej. I może właśnie po to jesteś dzisiaj tutaj. Chcę, żebyśmy przyjrzeli się tej zasłonie nie jak egzotycznemu zjawisku, ale jak czemuś bardzo zwyczajnemu. Bo ona jest w Twoim życiu od zawsze. Czasem pojawia się w drobnych pęknięciach codzienności, czasami w nagłym uczuciu, że wiesz więcej niż możesz logicznie wyjaśnić. Czasem w milczeniu, które zapada między dwoma osobami i które mówi więcej niż wszystkie słowa. Wyobraź sobie sytuację z dzieciństwa. Siedzisz w pokoju, dorośli rozmawiają w drugim. Nie rozumiesz słów, nie wiesz o co chodzi, ale czujesz napięcie. Dziś coś się wydarzy. Ciało reaguje na pole, dopiero później mózg dorabia historię. To jest pierwszy ślad percepcji pola. Gdyby dziś usiadł tu z nami pewien naukowiec, nazwijmy go po prostu badaczem z 2009 roku, powiedziałby tak: organizm reaguje na bodźce, których jeszcze nie zarejestrowały klasyczne zmysły. W badaniach wychodzi, że ciało, mikroskurcz mięśni, delikatna zmiana rytmu serca przewidują losowy bodziec o ułamki sekund. Nie wiadomo, jak to jest możliwe, ale wiadomo, że się to dzieje. Tymczasem Kaligaris dużo wcześniej rysował mapę ciała z punktami, które jego zdaniem łączyły się z różnymi jakościami świadomości. To było szalone jak na jego czasy, ale może szalone także dziś. Ale w jednym miał intuicyjną rację. Ciało nie jest tylko mięsem, które nosi mózg. Ciało jest anteną. I teraz połączmy to wszystko. Wyobraź sobie, że twoje ciało jest polem, że każda komórka jest punktem odbioru, że to, co dociera do ciebie jako przeczucie, jest w rzeczywistości bardzo szybkim, bardzo subtelnym odczytem informacji, która jeszcze nie ułożyła się w obrazy, słowa i decyzje. To właśnie nazywamy percepcją pola. Nie musisz w to wierzyć, wystarczy, że się rozejrzysz po własnym życiu. Przypomnij sobie sytuację, kiedy nagle bez powodu zmieniłeś trasę. Miałeś iść jedną ulicą, ale coś cię tknęło, skręciłeś w drugą. Dopiero później dowiedziałeś się, że tam, dokąd pierwotnie zmierzałeś, wydarzyło się coś nieprzyjemnego. Konflikt, wypadek, napięcie, mógłbyś to nazwać zbiegiem okoliczności. I czasem to nim jest, ale jeśli takie momenty pojawiają się częściej, warto zadać pytanie, co tu naprawdę działa? Albo rozmowa, w której druga osoba jeszcze nie wypowiedziała ani jednego ciężkiego zdania, a ty już czujesz, że za chwilę padnie coś przykrego. Ton jej głosu wciąż jest neutralny, twarz spokojna, ale w polu między wami zaczyna się gęstnienie. Jakby powietrze wypełniało się niewypowiedzianymi słowami. To nie są magiczne zdolności. To zwykła ludzka zdolność odbioru informacji przed interpretacją. Może pamiętasz też sytuację odwrotną. Ktoś dzwoni do ciebie, ty odbierasz, nawet nie patrząc kto to, i już w momencie halo czujesz ulgę. Tak, jakby sam dźwięk oddechu po drugiej stronie kabla niósł informację. Jest dobrze. To jest pole uspokojone, pole przyjazne. Twój organizm czyta je szybciej niż zdążysz pomyśleć. Joseph Chilton Pearce, mówiąc o magiczności dziecka, zwracał uwagę, że małe dzieci nie mają jeszcze tak twardo zacementowanej zasłony percepcji. One po prostu odbierają, czują, reagują.
Widzą jakości, które dorośli uznali za nieistotne. Dlatego tak często zbywamy dziecięce obserwacje. Coś mi tu nie gra, ta pani jest dziwna, nie chcę tam iść. To ich percepcja pola działa bez filtra kultury. Dorosły natomiast filtruje. Mówi sobie, nie przeszkadzaj, to tylko wrażenie. Nie bądź dziecinny i zasłona się zagęszcza. Castaneda powiedziałby, punkt skupienia wraca na stare miejsce. Gurdżejew dodałby, człowiek znów zasypia. Peirce spojrzałby szerzej. Naturalny plan rozwoju został przycięty do społecznej normy. A teraz spójrzmy na ciebie, tu i teraz. Siedzisz, słuchasz tego odcinka, twoje ciało trochę się uspokaja, oddech zwalnia. Uwaga wycofuje się z wielu rzeczy naraz i zaczyna skupiać się w kilku miejscach. Być może zauważasz dźwięki w tle, których wcześniej nie rejestrowałeś. Może słyszysz pracę lodówki, przejeżdżający samochód, odległy głos sąsiada. To już pierwsze rozrzedzenie zasłony. Nie dlatego, że pojawiły się nowe dźwięki. One były zawsze. Po prostu teraz nagle je czujesz. Właśnie wokół tego zjawiska zbudujemy proste ćwiczenie. Usiądź wygodnie. Możesz zostawić oczy otwarte, a jeśli wolisz, zamknij. Oddychaj tak, jak oddychasz normalnie. Niczego nie poprawiaj. Najpierw zauważ przestrzeń bezpośrednio wokół ciebie. Powietrze dotykające skóry twarzy. Ciężar ubrania na ramionach, kontakt pleców z oparciem stóp z podłogą. A teraz zrób coś nietypowego. Przenieś swoją uwagę nie do wnętrza ciała, ale 30 centymetrów przed sobą. Jakbyś próbował poczuć ścianę powietrza przed klatką piersiową. Nie wyobrażaj sobie nic, nie wizualizuj. Po prostu pozwól, by twoja uwaga tam spoczęła. Zauważ, co się zmienia. Może nagle przestajesz słyszeć jakiś dźwięk, a inny się wyostrza. Może pojawia się delikatne ciśnienie, lekki chłód albo ciepło. Może nic się nie dzieje. Wtedy po prostu rejestrujesz nic. Tak też może wyglądać pierwsza obserwacja pola. A teraz przenieś tę uwagę 50 centymetrów przed sobą. Jakbyś sięgał trochę dalej w przestrzeń. Znów niczego nie wymuszaj. Oddychaj, siedzisz, słuchasz, a część twojej świadomości dotyka tej niewidzialnej warstwy. I wreszcie metr. Wyobraź sobie, że to, co nazywasz sobą, nie kończy się na skórze, ale rozlewa się metr przed ciebie. Nie jest to światło, nie jest to energia, nie jest to aura. Po prostu jako cicha obecność. Może pojawi się wrażenie lekkości, może lekkiego odrealnienia, może odczucie, jakbym był jednocześnie tu, no i trochę dalej. To jest przedsionek. To, co robisz w tym ćwiczeniu, to nie jest medytacja. To nie jest technika relaksacji. To jest powolne dotykanie zasłony percepcji. Z drugiej strony, od strony pola. Zauważ jedną ważną rzecz. Niczego nie interpretujemy. Nie mówimy, to znaczy, że to jest znak, iż to nie jest odcinek w symbolach. To jest odcinek o czystej informacji przed znaczeniem.
bo pole w takim ujęciu jest zbiorem informacji, a energia jest tylko tym, jak te informacje przepływają. Informacja to mapa, energia to pogoda nad mapą. Czasem jest burzowo, czasem spokojnie, czasem wyczuwasz napięcie w relacji, zanim padną słowa. To zwykła ludzka rzecz. Gdyby zapytać Gurdżiejewa, co o tym sądzi, prawdopodobnie powiedziałby, że człowiek ma szansę być czwartym stanem świadomości, stanem obiektywnego widzenia. Ten stan zaczyna się dokładnie tutaj, gdy przestajesz wierzyć, że twoja percepcja jest pełnym obrazem i zaczynasz dopuszczać, że jest tylko cienkim wycinkiem. Wtedy po raz pierwszy pojawia się pokora wobec pola. Castaneda dorzuciłby obraz wojownika, który idzie przez świat z uwagą rozlaną szerzej niż zwykły człowiek. Wojownik widzi ruchy pola, nie dlatego, że jest wyjątkowy, ale dlatego, że przestał ignorować pęknięcia w zasłonie. Pierce przypomniałby, dziecko ma to naturalnie, my uczymy się tego zapominać. A ja zapytam ciebie, czy naprawdę chcesz żyć dalej, zakładając, że widzisz wszystko? Czy może jest w tym trochę ekscytujące przyznać, że dopiero zaczynasz dostrzegać krawędzie tego, co cię otacza? Zasłona percepcji nie jest twoim wrogiem, ona cię chroni. Gdybyś nagle zobaczył pełnię informacji, mógłbyś się zwyczajnie przeciążyć. Ale możesz nauczyć się zaglądać poza nią delikatnie, powoli, krok po kroku. Tak jak robimy to dziś. I tu dochodzimy do najważniejszego – świadomość pola. Świadomość pola nie przychodzi jak fajerwerk. Nie ma fanfar, nie ma wielkich objawień. Bardziej przypomina moment, w którym po latach hałasu nagle słyszysz tykanie zegara na ścianie. On tykał zawsze, po prostu dopiero teraz masz dość ciszy, by to usłyszeć. Może więc po tym odcinku zauważysz coś subtelnego, że zanim ktoś wejdzie do pokoju, twoje ciało już lekko reaguje, że zanim sięgniesz po telefon, od kilku sekund twoja uwaga kręci się w jego stronę, że zanim wypowiesz jakieś słowa, czujesz, jak w polu między tobą a drugą osobą gęstnieje powietrze. To są maleńkie, codzienne ślady świadomości pola. Nie musisz z nimi nic robić. Na razie wystarczy, że je zauważysz. A jeśli chcesz pójść krok dalej, możesz zacząć prowadzić cichy dziennik tych momentów. Nie w formie wielkich opowieści, ale krótkich notatek. Dziś poczułem, zanim zobaczyłem. Dziś wiedziałam, zanim usłyszałam. Dziś coś we mnie zareagowało ułamek sekundy przed zdarzeniem. Taki dziennik nie jest po to, by udowadniać cokolwiek innym, ale by pokazać twojemu własnemu umysłowi, że to się dzieje naprawdę, że to nie tylko wrażenie, które można zignorować. Z czasem może zauważysz pewne wzory. Może to, że twoja percepcja pola ostrzega cię zwłaszcza w relacjach z konkretnymi ludźmi. Może to, że ciało szybciej odczytuje niebezpieczeństwo niż twoje analizy. A może odkryjesz, że pole najgłośniej przemawia wtedy, gdy jesteś naprawdę zmęczony udawaniem kogoś, kim nie jesteś. Wtedy ta zasłona staje się cienka jak papier. W takich chwilach łatwo jest uciec w telefon, w serial, w rozmowę o niczym, ale można też zrobić coś innego. Można zostać w tej lekkiej niewygodzie,
w tym dziwnym uczuciu, że coś woła cię zza krawędzi znanego świata. I zamiast zagłuszać, po prostu zapytać, co próbujesz mi powiedzieć? Nie oczekując odpowiedzi w słowach, pozwalając, by odpowiedź przyszła jako zmiana odczucia, jako mikroruch w polu, jako jasność, która nie potrzebuje zdań. Wtedy zaczynasz budować zaufanie do własnej percepcji. Nie tej wyuczonej, społecznej, ale tej pierwotnej, która była z tobą, zanim ktoś nauczył cię, jak powinieneś widzieć świat. Możesz też zostawić dla siebie krótką kotwicę z tego odcinka. Jedno zdanie, obraz, wrażenie w ciele, do którego wrócisz jutro albo za tydzień. Świadomość pola nie rozwija się poprzez wielkie postanowienia, ale poprzez wracanie do małych, cichych momentów. Im częściej je zauważasz, tym mniej gęsta wydaje się zasłona, a im mniej gęsta zasłona, tym łatwiej poczuć, że nigdy nie byłeś odłączony od pola. Reszta wydarzy się po cichu, gdzieś pomiędzy twoim kolejnym oddechem a niepozornym ruchem uwagi, którego wtedy nie zauważysz. W następnym odcinku pójdziemy krok dalej. Zobaczymy, jak to wszystko układa się w coś, co można nazwać architekturą uwagi. Bo uwaga nie jest tylko reflektorem, który świeci tu albo tam. Uwaga jest konstrukcją, buduje korytarze, otwiera drzwi, wzmacnia pewne ścieżki w polu, a inne zostawia ciemne. To, co nazywasz twoją rzeczywistością, jest w dużej mierze efektem tego, jak ta architektura jest zbudowana. Dziś dotknęliśmy jedynie przedsionka, zasłony percepcji i tego, co za nią. Następnym razem zajrzymy, jak wygląda szkielet całego budynku. No tak, jeśli ten odcinek dał ci coś wartościowego, możesz wysłać go innej osobie, takiej, o której czujesz, niekoniecznie wiesz, ale czujesz, że jest gotowa, by usłyszeć coś więcej niż zwykłe słowa. Pole i tak zrobi swoje. Dobrze, to był Dariusz. To były Tajemnice Świadomości, epizod 6. Do następnego. I pamiętaj, czasem wystarczy 1 sekunda ciszy, by zasłona zaczęła pękać.